Lekcja pod tytułem Dodawanie i odejmowanie wielomianów. Polecam jak zwykle wysłuchanie poprzedniej lekcji, czyli wielomiany, definicja i przykład. Zaczynamy. Zasady dodawania i odejmowania wielomianów są bardzo proste. Sprowadzają się do kilku kroków, prawdopodobnie już Ci znanych z algebry. Otóż po pierwsze, zapisujemy wielomiany w nawiasach, to jest pierwsza sprawa. Jak mamy na przykład policz sumę takich dwóch wielomianów w od x dodać p od x, albo policz różnicę dwóch wielomianów w od x minus p od x. No to zapisz to najpierw w nawiasach. Drugi krok, usuń nawiasy, pamiętając o znakach, no bo przy odejmowaniu będziemy zmieniali znaki w drugim nawiasie. Trzeci krok, no to jest redukcja wyrazów podobnych. No i czwarty krok to jest ustawienie właściwej kolejności, żeby od najniższego do najwyższego stopnia, patrząc od lewej do prawej, ten wielomian, który będzie wynikiem, był zapisany. Tak naprawdę, jak już nabierzesz wprawy, to pierwszy i drugi krok będziesz wykonywać de facto w pamięci, ale radzę na początku jednak te pierwszy i drugi rozbić na dwa kroki dla własnego bezpieczeństwa. No i teraz wykonam dla tych dwóch wielomianów w od x i p od x po kolei policzę q, czyli sumę tych dwóch wielomianów, a później v, czyli różnicę tych dwóch wielomianów. No to biorę się do roboty. No to najpierw q od x liczymy. Czyli q od x, krok pierwszy, w nawiasach przypisuję sobie w od x, czyli po prostu jest to zwykłe w nawiasach przypisanie. X kwadrat minus 4x dodać 6, zamykam nawias, teraz operator jest dodawanie, ok, wpisałem i przepisuję p od x, czyli x do trzeciej minus 3x kwadrat dodać 2x minus 1. Krok drugi, opuszczam nawiasy. W wypadku pierwszego nawiasu tu się nic nie zmienia, znaki się nie zmieniają, więc po prostu przepisuję, rezygnuję z nawiasów, a przepisuję to, co miałem pod nawiasem. I teraz w wypadku drugiego nawiasu, ponieważ mamy dodawanie, no to też przepisujemy bez zmiany znaku to wszystko, co jest pod nawiasem. No to przepisuję sobie elegancko. Pierwszy i drugi krok wykonany. Teraz krok trzeci, redukcja wyrazów podobnych. Czyli będę od lewej, mam zwyczaj jechać od lewej, zaznaczam sobie pierwszy wyraz. Z x do trzeciej, szukam dalej, jest gdzieś x do trzeciej, proszę bardzo, jest tutaj. Czyli mam minus 2x do trzeciej dodać x do trzeciej. To jak wykonam tą operację. Jak uczyłem tego na poprzedniej lekcji, to jeszcze proponowałem, żeby to robić coś takiego, żeby najpierw sobie wypisz to obok siebie, a dopiero w następnym wierszu wykonaj tą operację i pokaż, jaki jest wynik. No myślę, że już na tym etapie, jak już jesteśmy przy tej lekcji, to możemy tą redukcję wykonywać w pamięci, więc tak to pozwolisz, będę robił. Czyli mam minus 2x do trzeciej dodać 1x do trzeciej, to jest minus x do trzeciej. Patrzę dalej. Tu mam x kwadrat, a tu jest minus 3x kwadrat. X kwadrat minus 3x kwadrat to jest minus 2x kwadrat. Dalej co mamy? Minus 4x plus 2x. No to jest minus 2x. I ostatni element. Plus 6 minus 1. No to jest plus 5. I teraz krok czwarty to było uporządkuj. Patrzę sobie teraz od lewej strony, czy te potęgi są uporządkowane od najwyższej po lewej stronie do najniższej po prawej. Tutaj tak jest, bo najpierw mamy do trzeciej, do drugiej, do pierwszej, no i wyraz wolny, czyli mogę spokojnie już jako odpowiedź zostawić o taką postać. No teraz zrobię ten drugi przykład, czyli v od x, żeby się trochę to odróżniało to innym kolorem. No i znowu krok pierwszy, przepisuję w od x, czyli mamy tak, minus 2x do trzeciej dodać x kwadrat minus 4x dodać 6 minus, no bo tu ma być liczona różnica i przepisuję p od x w nawiasie, czyli x do trzeciej minus 3
x kwadrat dodać 2x minus 1. No i teraz redukuję, opuszczam nawiasy. Pierwszy nawias, tutaj się nic nie dzieje, po prostu go przepisuję. Zawartość tego, co mamy. Minus 2x do trzeciej, dodać x kwadrat, minus 4x, dodać 6. A teraz drugi, ponieważ tu jest minus, to wszystko, co jest w nawiasie, zmieni swój znak. W nawiasie na początku było x do trzeciej, no to się staje minus x do trzeciej. Tu był minus 3x kwadrat, to zmiana znaku, dodać 3x kwadrat. Dalej było dodać 2x, no to zmiana znaku, minus 2x. Dalej było minus 1, no to zmiana znaku, dodać 1. No i teraz kolejny krok, no to już jest redukcja wyrazów podobnych. Zasuwamy. Mamy tak, minus 2x do trzeciej, tu jest minus x do trzeciej, czyli to jest razem minus 3x do trzeciej. Dalej, x kwadrat dodać 3x kwadrat, czyli mamy dodać 4x kwadrat. Dalej mamy minus 4x, minus 6x, minus 2x. To jest minus 6x. I jeszcze nam zostały wyrazy wolne. 6 dodać 1, czyli dodać 7. Znowu patrzę, czy muszę zmieniać porządek. Nie muszę, no bo po lewej stronie najpierw, od lewej strony jest trzecia potęga, druga, pierwsza, wyraz wolny, więc ta kolejność jest już kolejnością właściwą, zatem to jest nasza odpowiedź. Teraz jeszcze sobie zrobimy troszeczkę dwa trudniejsze przykłady, żeby sobie utrwalić te zasady, które tutaj przedstawiłem. No to bierzemy się za nie. Przykład pierwszy. Mamy policzyć różnicę dwóch wielomianów w od x, odjąć p od x. No to liczę. Po kolei te same kroki będę wykonywał, czyli mój q od x to jest tak. Najpierw nawias, przepisuję w nawiasach, czyli krok pierwszy. Teraz znak odejmowania, no bo tu mamy odejmować, no i przepisuję do nawiasu wielomian p od x. No to przepisuję sobie. Minus x dodać 9, zamykamy. Dobra, no to teraz krok drugi. Opuszczam nawiasy. No i pierwszy po opuszczeniu to jest po prostu przepisanie tego, co jest pod nawiasem. Ktoś powie, no to po co my to robimy, prawda? Powiem Ci tak, dla odruchu, żeby mieć dobre odruchy porządkowe. Jak powiedziałem, jak już nabierzesz wprawy, to prawdopodobnie w ogóle te nawiasy Ci nie będą potrzebne, ale na początku warto je stosować. Ok, a teraz odejmowanie, czyli będziemy zmieniali znak. Proszę bardzo, pierwszy element był dodatni, staje się ujemny. Drugi element był ujemny, staje się dodatni. Trzeci element był dodatni, staje się ujemny. Czwarty element był ujemny, staje się dodatni. I ostatni był dodatni, staje się ujemny. No i teraz redukcja wyrazów podobnych. 3x do szóstej. Czy mamy x do szóstej? Jest, proszę bardzo. Tu jest x do szóstej. Minus 3, minus 4x do szóstej to mamy razem minus 7x do szóstej. Teraz x do czwartej. Czy jest gdzieś x do czwartej? Nie ma. Zobacz. Dalej x do czwartej nie występuje, bo w wielomianie p od x nie było x do czwartej, to po prostu przepisuję. Nie wpadam w panikę, tu po prostu nie ma żadnej redukcji, po prostu przepisujemy. Dalej mamy minus x kwadrat, patrzę na prawo, jest minus 7x kwadrat, minus x, minus 1x kwadrat, minus 7x kwadrat, da nam razem minus 8x kwadrat. Teraz 2x, czy jest gdzieś tutaj pojedynczy x, to znaczy x w potędze pierwszej? Jest, mamy 2x, dodać x, to jest razem 3x. Wyraz wolny, minus 1, minus 9, to jest razem minus 10. Patrzymy, ja specjalnie sobie te kreseczki, jak widzisz, rysuję, bo patrzę dalej, o, ten element jeszcze jest nieobsłużony, można powiedzieć. To po prostu go przepisuję.
Proszę bardzo, przepisałem. Redukcję wykonałem. No to teraz już trzeba wykonać ten krok czwarty po raz pierwszy, bo jak tak popatrzysz, to tutaj te potęgi nie są po kolei. Od najwyższej jedziemy. Najwyższe to jest szósta, czyli mamy, wypisuję ten element, gdzie ma szóstą potęgę. Ok, ale tutaj jest piąta, to więc on będzie ten element jako drugi występował. Teraz dopiero ten element z czwartą potęgą. Proszę bardzo. Teraz trzeciej nie ma, więc nie ma o czym mówić. Teraz ten element z drugą potęgą, czyli przepisuję minus 8 kwadrat, x do kwadratu. Teraz ten element z pierwszą, czyli dodać 3x. No i na końcu wyraz wolny minus 10. O, po raz pierwszy to porządkowanie było, jak widzisz, niezbędne. No i pierwsze zadanie gotowe. Jeszcze jedno przygotowałem na koniec. Weźmy się za nie. No i ostatni przykład. Tym razem liczymy sobie sumę wielomianów. No to do dzieła. Krok pierwszy mamy policzyć v od x. No to nawiasy. Przepisuję do nawiasu pierwszego wielomian w od x. Przepisany, zamykam nawias. No i oczywiście znak sumy, no bo mamy liczyć sumę. No to w nawiasie przepisuję drugi wielomian p od x. Tutaj te nawiasy już tak myślę, że czuję, że są zupełnie zbędne, ale idę tym schematem, który na początku proponuję, warto go stosować. No bo tutaj jak teraz opuszczam nawiasy, to tak naprawdę nic się nie zmienia, ponieważ mamy liczyć sumę, a nie różnicę, no to znaki w tym drugim nawiasie się nie zmienią. A już zauważyłeś, zauważyłaś, że w tym pierwszym nie zmieniły się nigdy, więc po co mi ten pierwszy nawias, ktoś może zapytać. Radzę na początku to stosować. Ok, opuściłem pierwszy nawias, a teraz opuszczam drugi, no i nie zmieniam znaków, bo mam przed nawiasem dodawanie, więc po prostu przepisuję. Już przepisałem, no to teraz redukuję wyrazy podobne. Zaczynamy. Od lewej x do piątej. Czy jest gdzieś x do piątej? Owszem, jest tutaj. Czyli 2x do piątej dodać x do piątej mamy 3x do piątej. Dalej. Minus 3x do trzeciej. Czy jest gdzieś x do trzeciej na prawo? Nie ma. No to po prostu przypisuję. Minus 3x do trzeciej. Dalej. X lub jak to woli x do pierwszej. Czy jest gdzieś tutaj? Jest, ale tu jest minus. One się redukują. Plus x, minus x. Xy znikły. No to nic nie przepisuję. Teraz mam minus 4. Czy jest gdzieś wyraz wolny? O, jest tuż obok. Proszę bardzo, minus 4 dodać 5, czyli jest tak naprawdę 1, czyli dodać 1. Patrzymy dalej, co jeszcze jest nieobsłużone? O, to jest nieobsłużone. Dodać 4x kwadrat. No to po prostu je przepisuję. I jeszcze zostało mi to, minus x do czwartej. No to przepisuję. No i tu już widzisz, tu trzeba ten czwarty krok wykonać, czyli porządek tutaj zaprowadzić. Najpierw będzie piąta potęga, czyli 3x do piątej. Czy jest coś z czwartą? Owszem, tutaj, czyli przepisuję minus x do czwartej. Czy jest coś z trzecią? Jest tutaj. Przepisuję minus 3x do trzeciej. Jest coś z drugą? Jest tutaj. No to przepisuję. Dodać 4x kwadrat. Czy jest coś z pierwszą, czyli samodzielny x? Nie ma, no to nic nie przepisuję. Jest wyraz wolny? Jest, 1, no to przepisuję. Proszę bardzo, tutaj, jak widzisz, po redukcji sporo było porządkowania i dopiero w tej postaci ten wielomian jako wynik wygląda tak, jak powinien, czyli jest uporządkowany i to jest koniec tego zadania. No i koniec tej lekcji.